doubt it. We got your warning. We've been waiting. Gentlemen, I want to introduce you to my friend, Optimus Prime. Siema, z strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o opowieściach królestwa i o królach danych królestw. I dzisiaj jest na tapecie w sumie ostatnie królestwo, które no nie robiłem przez jakiś okres w ogóle na temat niego jakichś tam konkretnych filmów. Mówię tutaj o 2.7.3.2 na królestwie, które sam jestem od jakiegoś czasu. Jest ze mną Sebix. Siema Sebix. Siemano wszystkim. Ogólnie jak każdy tam wie i oglądacie filmiki, no to ja z opowieść królestw praktycznie z każdym polskim królestwem robiłem takie mini wywiady, opowiadaliśmy o królestwie, opowiadaliśmy o KVK, o tym jak tu królestwa się, no jak to wszystko się toczyło, jak to wyglądało. Tutaj 2.7.3.2 już miało raz filmik właśnie u Snowa i tam parę rzeczy było trochę opowiedzianych, jakby tak powiedzieć, jak to wszystko powstawało. My zaczniemy sobie od tego etapu, gdzie jakby tak powiedzieć ekipa ta, która tutaj jest u nas, ja z nimi też tutaj gram, no jak przejęli to królestwo, nie? I od tego jakby tak poziomu sobie porozmawiamy, Sebix, po prostu jak wy to królestwo przejęliście, jak wy się tutaj zmigrowali przede wszystkim, no i też co po tej migracji, po tym przejęciu KD, co wy się tutaj dostali, bo też każdy wie, że dostaliście dużo takich, no kont deadweightowych i też kont, które wam na pewno uprzykrzają życie nawet do teraz, więc zacznijmy od, w sumie to było chyba KVK 4, tak? Tutaj jak to przechodzili, przeskakaliście? KVK 4, tak? To znaczy, no oni skończyli KVK 3, byli przed pierwszym KVK 4. No. Czyli przed pierwszym, czyli skoczyliście między KVK 3 a KVK 4 i po prostu tutaj graliście z nimi to KVK 4, czy ogólnie zaczęliście przejmować to królestwo, jak to wyglądało? No zaczęło się od tego, że my zagraliśmy w ogóle nasze pierwsze KVK 4 od momentu, odkąd zaczęliśmy grać w Rise of Kingdoms na 2.5.3.4. Tam zagraliśmy nasz pierwszy SOK. Tam zagraliśmy, co było kompletnym niewypałem, ale to już temat na inną w ogóle opowieść. Skończyliśmy tam SOK i po prostu przez to, że właśnie tam nam nie wyszło, zaczęliśmy się rozglądać za nowym królestwem. Problemem było to, że szukaliśmy miejsca dla 300 osób, bo to miały być w sumie dwa sojusze. Czyli sojusz Aziego, który był no, głównym takim, i nasz top jako top 2 był wtedy WW. No ale znaleźć królestwo, które wpuści 300 osób, no to każdy wie, że to jest raczej nierealne, no ale w sumie mi się to udało i znalazłem to 2.7.3.2, które wpuściło nas po prostu. Czyli wtedy... No mów. No i czyli wtedy jak przejęliście to królestwo, jak skoczyliście tutaj, to już mieliście w planach od razu to przejmować, czy dopiero myślałeś, no jak to zobaczyć, jak to tu wygląda i chcieliście grać, jakby tak powiedzieć z nimi, czy no jak to wyglądało? Opowiadaj, będzie tak lepiej. Znaczy w ogóle właśnie nie mieliśmy w sobie w planach przejmować tego królestwa, bo zanim w ogóle tu skoczyliśmy, to narodził się ten projekt Skoczka, czyli ten projekt 3090. No i mieliśmy sobie tu skoczyć po prostu, żeby normalnie zacząć grać i odpocząć od tego 2.5.3.4, co było niewypałem. I co, no. Weszliśmy tutaj w sumie rządziła królowa ze Stanów i w sumie pomagał też jej król ze Stanów, ale to nie była para, po prostu zbieżność. Problem był taki, że ona była w momencie, kiedy urodziły jej się dzieciaki i praktycznie w ogóle jej nie było. I całą naszą w ogóle migrację ustalałem z tym królem. On miał chyba nick Buddy, coś takiego. No, jak przeglądałem królów tutaj, jacy królowie tutaj dowodzili na tym KD, no to tu był taki, właśnie, czekaj, Buddy Befsiu i była jeszcze taka dziewczyna Faune. Tak, no i ta dwójka ogólnie tu rządziła tym królestwem i no co, no, wpuścili nas, w sumie dogadywałem wszystko z tym Buddym. Mieliśmy tutaj po prostu wejść, pomóc im
jakby wejść w ich pierwszy sok, bo oni byli po KVK 3. Mhm. Oni tutaj nie grzeszyli aktywnością, więc no, im to pasowało. My tu w sumie nie migrowaliśmy z jakimiś złymi zamiarami. Po prostu mieliśmy i chcieliśmy po prostu zacząć normalnie grać po 3 naszych wojnach domowych i 3 migracjach w ogóle jako królestwo, nie? Bo to jest, no, migracja to jest najgorsza rzecz, która może się przydarzyć dla konta, nie? Rozumiem, no. Także wiesz, a te wszystkie 3 migracje mieliśmy po każdym KVK tak naprawdę, więc no to jest czas dla konta, nie? I po prostu szukaliśmy miejsca, żeby po prostu normalnie sobie pograć. A też nie chcieliśmy rozbijać naszej grupy, która była no takim, no jest do dzisiaj takim community. Także no tak to wygląda. Nie, a jak wam wyszło KVK, to które ostatecznie tam już w sumie to KVK 4, bo pewnie graliście do KVK, jak wam to wyszło? Jak wam tam Znaczy w ogólnie ogóle wyszło? po tej migracji, jak już tu skoczyliśmy No. i się okazało, że no ta aktywność tej królowej no była słaba. E, No po prostu przejęliśmy to królestwo, nie? No to było na takiej zasadzie, że tam w sumie wszystko się rozegrało o jakieś tam MGE, bo kurczę, nie pamiętam teraz, ale chyba wychodził Tarik wtedy. Chyba Tarik wychodził wtedy w MGE. No i my nawet byliśmy z nimi ustawieni, że 2 MGE w ogóle nas nie interesują po naszej migracji, nie? Więc to było w warunkach jakby migracji, zanim my do nich skoczyliśmy. Wiadomo, przy takiej dużej grupie, jak tu 300 osób migrowało, no to no były jakieś tam warunki, nie? Mieliśmy wszystko rozpisane co i jak. No. Oni sobie zdawali z tego sprawę, że my to będziemy pod względem powera i tak dalej, jako top 1 sojusz, no i tak było, ale no nam to nie przeszkadzało, my nie mieliśmy tutaj jakby złych zamiarów przejmowania. Z tym, że no, przyszedł czas, że zaczęliśmy się przygotowywać w ogóle do tego soka. No i było to MG z Tarikiem. No i co? Aha, no i oni po prostu rozpisali z tym MGE już po tym jakby cooldownie naszych tych 2 MGE, które powiedzieliśmy, że odpuszczamy. Po tych 2 MGE mieliśmy normalnie już tam dostawać miejsca, nie? Jakby, żeby wzmacniać te osoby no na KVK już typowo, nie? Rozumiem. No ale oni oczywiście ta fauna, która w ogóle była offline przez te no, narodziny tych dzieciaków swoich, no to ona w ogóle jakby nie była w ogóle w temacie i tak dalej i po prostu rozpisała to MG tak, że tam w top 15 topowe miejsca to dostawały konta T4 po 30 milionów, nie? To wiesz, Dużo. no słabe. Duża różnica. No i stwierdziliśmy po prostu, że najlepszą opcją będzie, jeżeli ona nie ma czasu, no to zajmiemy się tym wszystkim, przygotujemy królestwo do KVK i tyle, nie? No i w sumie chyba nawet na początku oni się na to zgodzili. I nie pamiętam teraz już jak to dokładnie, ale jakiś tam impuls był, że ktoś tam od nich się zbuntował. No i God wtedy jeszcze, jak z nami grał, stwierdził, dobra, palimy ich. No i to przelało szale po prostu tak, że przejęliśmy świątynię i tu w sumie nie nazwą tego wojną domową, po prostu to było takie no, zajęcie tego królestwa, ale bez jakiegoś tam mocnego rozlewu tych i palenia tych zamków, także zresztą pamiętam, że to nagrywał. Czyli to... Że dostał też info od ludzi, którzy byli tu w tym królestwie, jakby, bo tu był w ogóle sojusz polski jako top 3. No im się to nie spodobało w ogóle, że wiadomo, no weszła polska grupa i przyjmują królestwo, nie? Rozumiem. No właśnie jak wspominałem jeszcze poza tutaj anteną, że ja pamiętam, że jakiś graczy przyjmowałem na 2755 przyjęliśmy chyba z 20 Polaków. Pamiętam, że nawet gdzieś tam pisałem na Facebooku, jak robiliśmy rekrutację. I właśnie to mi się odezwało dużo ludzi, nie? Że chce migrować i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko nie pamiętam właśnie, z którego królestwa oni byli, nie? Nie powiem ci, bo to są gracze, którzy chyba większość nie gra. Pamiętam, że chyba tam byli gracze, którzy miał z Sefiro, Pura. Ogólnie ostatecznie wyszło, że 2 grupy przeszły do nas wtedy. I właśnie nie wiem, czy to ktoś stąd był, ale te konta nie były jakieś tam słabe, nie? To były takie konta między 20 a 30 milionów, a one jeszcze też były tak dobrze weryfikowane, bo zanim je przyjąłem, to u nas mieliśmy takie 3 osoby, które weryfikowały, więc te konta, więc no też tak
inaczej mieliśmy to tak dobierane, ale też właśnie nie wiem, czy to właśnie to ma jakieś powiązanie z 2.7.3.2 z tamtego okresu. Lecz no tu przez cały czas mnie tak zastanawia, co było na KVK 4, nie? Co było na KVK 4, jeżeli chodzi o ten. Jak to wyglądało na KVK 4, jeżeli chodzi o waszą grę, nie? No. Bo to też dobrze by było wiedzieć, żebyś opowiedział, jak tam wyglądały wasze walki, nie? I KVK 4 wyglądały. KVK 4, no to był taki okres świeżo po przejęciu królestwa, nie? Mhm. Także no, KVK tak naprawdę było spisane na straty, Mhm. no bo to się nie mogło udać, wiadomo. Poza tym oni byli tu, jak my tu przychodziliśmy, to oni byli, z tego co pamiętam, Seed B i wiesz, wbiło 300 ludzi, no to od razu się zrobiło takie mocne A, nie? No i ta siła do dzisiaj nam ciąży tak naprawdę. Ciężar tego powera, bo to do dzisiaj mamy łatkę farmerskiego KD przyklejoną do nas. No ale to też nie jest do końca nasza wina, bo po prostu oni tu mieli mocne sojusze, 2, nie? Można powiedzieć, że nawet 3. I po prostu no tak to wyszło, no to jest taka naturalna kolej rzeczy, nie? Że wiadomo, no jak przyjęliśmy to królestwo, no to oni mieli tu sojusz top 1, miał chyba coś koło 7 bilionów powera, czy 8. I no wiadomo, że większość tych graczy migrowała, nie? Po przejęciu. Generalnie chyba nawet zagrali z nami to KVK 4. No wiadomo, tam część osób walczyła, część nie walczyła, no bo wiadomo, jak to po przejęciach KD takie rzeczy się dzieją. Zbierali paszporty i tak dalej. My tam się dogadaliśmy z ówczesnymi królową i królem, czyli tym Badim i Faunę, że no jak chcą, to niech grają, jak nie chcą, to niech nie grają. Po prostu niech zbierają paszporty i wyjazd, nie? Bo już później po prostu był taki niesmak został, że wiesz, że przejęliśmy to królestwo i no nie było miejsca jakby dla nas razem w tym zarządzie, nie? Gdzie na początku naprawdę fajnie się dogadywaliśmy przy tej migracji i tak dalej, wszystko było super, nie? No ale część ich graczy też zaczęła po prostu stawiać jakieś ich tam warunki, że dobra, oni teraz przyszli, czemu oni mają rządzić, wiesz jak to jest. No, poczuli się trochę No urażeni. normalne, nie? Tak. Po prostu, no my, wiesz, oni tu byli jakby od początku tego królestwa, zarządzali, a nagle my przyszliśmy i wiesz. A ile wtedy mniej więcej królestwo już mogło mieć, nie wiem czy pamiętasz, ale ile już wtedy królestwo jakby przyciście, powiedzmy po KVK 4, może tak popatrzymy na to, po KVK 4, ile ono już mogło mieć wtedy siły w tamtym okresie? Wiesz co, no my jak skoczyliśmy, no to oni mieli ten sojusz swój główny 7 miliardów siły, plus top 2 ich chyba miało coś koło 3 czy 4. I pamiętam, że jeszcze był właśnie ten polski sojusz trzeci, nie pamiętam ile dokładnie mieli, ale też koło 3. Także wiesz, oni na starcie mieli już, masz 7 i 3 to masz 13 i 4 to 14. No a my wbiliśmy, to my z buta mieliśmy od razu chyba 8, nie? Także kolejny sojusz 8, nie? No to wiesz. Czyli no, No to był gruby power, nie? Czyli ponad 20 Ponad 20. No, czy już na starcie to już było przerąbane. No, także wiesz, no to 300 osób biło, jak masz 500 slotów przed sokiem, No no to tak, to jest grubo, tak, nie? tak, to już potem się obijasz o imperia, nie? To już tam walczysz, kurde, naprawdę na dziko. Albo masz dobre No, konta, tak, albo coś napchany. No i to pierwsze KVK, no to od razu nas tak rozlosowało, że trafiliśmy Imperium, czyli 17-18. No to był pogrom, no bo wiadomo, to było królestwo, to 2732, na którym teraz jesteśmy, no to oni byli w ogóle po KVK 3. No i na start dostajesz 17-18 Imperium, które jest topką w grze, no to No się tak. nie mogło dobrze skończyć, nie? Także no co, i oni to 17-18 sobie zagrało, to wtedy my graliśmy Pionier Orleanu. No. W ogóle też KVK zrobione pod stare królestwa, no a wiesz, to było KVK, my byliśmy po KVK 3, można powiedzieć. Orlean wtedy dopiero wchodził, nie? Tak, to był Pionier, my Pioniera graliśmy, no. To wchodzi, czy tak Amerikantem, tą wersją No graficzną. to był w zeszłym roku maj, to było równo rok temu, nie? Można powiedzieć. No ja właśnie patrzyłem tam... Bo my tu jesteśmy tyle czasu właśnie. Właśnie patrzyłem na króli, no to Seba HWK, który pierwszy dostał wtedy, to było gdzieś 2023 luty. Jak widziałem, jak sprawdzałem. No. Jakoś tak to było. No. Okej. No luty, czyli... później i od chyba jakoś 1 maja równo chyba zaczęliśmy ten Orlean grać, także był krótki tam off-season. No i co, no zaczęliśmy ten Orlean, wiadomo, że to nie wypaliło, bo
czasie trwania tego KVK po prostu, no były różne perturbacje, nie, w królestwie. No my nie mieliśmy sojuszu, robiliśmy sojusz, różne rzeczy się działy, palenie, niepalenia, wydawanie paszportów, było różnych innych wiele rzeczy, które no w KVK nie pomagały, nie? No bo jak na to popatrzeć, to wy w tym momencie, jak po KVK 4, to gdzieś 23-24 biliony siły mieliście. Tak mniej więcej, pi razy drzwi, jak tak... No mogło tak być. Że Wtedy tyle w sumie było. my byliśmy jeszcze... Wtedy jeszcze nie byliśmy w ogóle takim jakby doświadczonym królestwem, no bo my w sumie zagraliśmy 3 KVK, więc tam nikt nie ogarniał takich rzeczy jak seed i tego typu rzeczy. No. Więc sobie nawet z tego sprawy nie zdawaliśmy i po prostu graliśmy, nie? Graliśmy sobie z dnia na dzień i tyle, nie? Czyli Po tym Orleanie, no ten BS, bo to był sojusz top 1, no to on zniknął już praktycznie do zera. No tam jacyś gracze poprzechodzili do nas. Do dzisiaj w sumie mamy kilku graczy w sojuszu od nich, którzy grają i tam nie ma z nimi żadnych problemów. Część odeszła. No i to tak zostało, no ale no ten power zbiliśmy, no na dzisiaj mamy tam koło 18, nie? No to właśnie tak, przyglądałem ostatnio, to tyle dziś mamy. No nie no, tutaj systematycznie, no zobaczymy jak to będzie przyszłościowo wyglądać. No na tą chwilę na pewno tutaj jest dużo mniej tego niż było, nie? Bo tu było dużo więcej do zbijania i w sumie już to od KVK 4, teraz to KVK, które Heroic Anthem będzie zapisane, to będzie które KVK? 4, nie? Nie, 4 zagraliśmy, to będzie jako 8, 5. Czekaj, 4 zagrali, nie, 4 już zagraliśmy. 4 mamy tu zagrane, bo zagraliśmy raz tu Orlean jako pionier, później Manewry jako pionier. Czy to będzie KVK 8? Czy to będzie KVK 8 tego królestwa? Chodzi mi o królestwo. W tym momencie to będzie KVK 8 4 już. i 3, 7, tak, jako 8, no. To Czyli będzie jako 8, czyli no. KVK od 4 8, no. KVK się mierzycie z takimi tymi resztkami, można powiedzieć, nie? No wiadomo, tam migracje jakieś też mieliście, pewnie ściągnęliście jakieś tam No Polaków. tak, no to wiesz. To w ogóle był błąd, nie? Bo my jak przyjęliśmy to królestwo, zagraliśmy ten Orlean, no to tam nie mieliśmy żadnej migracji, no bo mieliśmy, no my przyszliśmy, nie? Było 300 kont wbiło, nie? Ale no po tym Orleanie, no to wiadomo, też zrobiliśmy swoje migracje, no bo ten BS odszedł, jakby chcieliśmy utrzymać aktywność i tak dalej, no to część ludzi została pozorowana i od nas, od nich. Więc wiesz, to tak naturalnie wyszło, tam podejrzewam, że 50 osób jeszcze doszło, nie? A wy na KVK 4, wy na KVK 4 jak graliście, to było ostatni KVK Lesa wtedy u was? Tak. On zagrał z nami Orlean i wtedy skoczył już na to 30-90. Tak, bo ja to, dlatego pytam, bo ja pamiętam, że właśnie był taki okres, że my przeleliśmy to królestwo na 3090 i był taki okres, że właśnie Seby, Lesa, DJ-a i tam jeszcze paru jego ziomków nie było bardzo często online i to zostawili wszystko na mojej głowie Quadry i Greena. Dlatego pytam, bo czy to właśnie był ten okres, bo to w sumie by się zgadzało z czasem, nie? Nie, no tu się dużo działo, nie? Bo wiesz, no oni tu się nie chcieli jakby tam poddać, wiadomo, nie chcieli zostawić tego królestwa. Zresztą do dzisiaj zawsze ktoś tam na czasie napisze, że jeszcze odzyskamy to królestwo i tak dalej. Pojawiają się takie głosy gdzieś tam z jakichś kont farm, nie? Aha. Zawsze tam będą coś gadać. Także wiesz, takie rzeczy jeszcze się zdawały. No później to, zagraliśmy manewry, tam mieliśmy w sumie, ten pionier z manewrach był spoko, ale no my byliśmy jeszcze za słabi, żeby tam grać na takie konta. A tu manewry to mówisz o KVK 6. KVK Tak. 6. Bo KVK 6. 5 to był Orlean. KVK 4 to Heroic Anthem? Nie, KVK 4 to był Orlean. Wtedy nie było Heroic Anthemu na KVK 4? No właśnie teraz już nie pamiętam. Mi się zdaje, że KVK 4... Nie, musiał być Heroic Anthem, musiał bo być. tam nie ma innej opcji, Wy nie? KVK 5 graliście Orlen, tak, bo KVK 4 to Tak. jest Heroic Anthem. Tak. No to dokładnie. Tak. Czy 6 była manewry, 7 była manewry, no i teraz Heroic Anthem wersja Pionier. No i zgadzałoby nam się to. Teraz, bo 2 razy graliście manewry. No dobra, czyli tak, no w KVK 5 wam nie wyszła z tym Orlanem, to tam mówię, że tam już było ciężej. KVK 4, no to już mieliście pewnie jakieś mocniejsze KD i też byliście wykończeni po wojnach domowych, bo z tego co pamiętam, tego trochę tutaj było. Wiem, że właśnie jakąś migrację na KVK 5 robiliście, albo na KVK 6 robiliście taką dość mocniejszą. Pamiętam, że dużo właśnie tam jakiś kont do was przychodziło. No to była migracja przed tymi manewrami, co wygraliśmy, nie? Tak, ale bez gwiazdy, ale no to nam najlepiej wyszło po prostu, nie? Tam wszystko się ułożyło.
naprawdę w tym KVK. Mm. Poza może na końcu, nie, no w sumie tam nie mam żadnych zastrzeżeń. Po prostu No. Gwiazdę wzięło lepsze królestwo i tyle, no. No, to tak czasem jest, że jak właśnie jak przejmujesz KD w takim, powiedzmy, środkowym okresie żywotności tego królestwa i potem, żeby to wszystko unormować, te fundamenty, które budujesz, tak jak niektórzy mają, wiesz, od KVK1, no to potem jest ciężko to utrzymać to tak w ryzach, więc no niestety czasem tak jest, że 2.7 czy 2 tutaj w tym momencie widać, że no, nie mieliście takiej możliwości sobie od zera to poprowadzić, tylko no To jest musisz moim się zdaniem to jest wyszarpać. całkiem w ogóle inne granie, nie? Jak sobie Tak. zaczynasz po kolei od zera, startujesz już jak można powiedzieć, nie wiem, czy tam od skoczka, czy nawet od zwykłego postawienia konta w królestwie i grasz w nim po kolei każdy sezon, niż od tego jak no wiedziesz komuś do domu z drzwiami, nie? Z buta i wiesz, próbujesz swoje jakby tutaj reguły nadać, nie? No to się odbija, no i do dzisiaj tak jest, nie? Podejrzewam, że jeszcze trochę czasu minie, zanim to się wszystko tak unormuje, chociaż no rok już minął. No i co, no co sezon jakiś tam progres robimy, no. Tak to mniej więcej wygląda, no. No, czyli teraz zostawiamy, bo tak, KVK 5 wygraliście, KVK 5, przepraszam, nie KVK 5, KVK 6, wygraliśmy, KVK 6 wygraliście i z tą gwiazdą, to co też usnęła nagrywałeś. Ogólnie to Tak. KVK 6 w tamtym okresie, jak byś ocenił? Ogólnie dobrze wam się to dobrało w tych... To znaczy my trafiliśmy dobre też, fajnie po prostu dyplomacja nam poszła, nie? Bo tam mieliśmy naprawdę spoko dyplomację, mieliśmy w sojuszu 1262, no to też jest bardzo dobre KD. No. Mieliśmy Dead Imperium takie, które sobie klepaliśmy na nich, no po prostu robiliśmy z nimi co chcemy. Oni tam nie wychodzili i widziałem, że tam do dzisiaj są Imperium, ale no tylko na papierze. Trafiliśmy na 2644 bodajże, które w trakcie KVK tam miało wojnę domową i tam ludzie podchodzili, także też nam to ułatwiło dosyć mocno. A mieliśmy podobną w ogóle sytuację na tym KVK co teraz, bo mieliśmy z góry i z lewej strony przeciwników, nie? Enemy, także... Mówisz o KVK 7, czy o tym drugiej wersji teraz? Nie, o tej szóstce. O tej szóstce dalej, okej, no. Co wygranej. No. Także my byliśmy w ogóle my byliśmy w jaki obóz, teraz już nie pamiętam. W prawym dolnym rogu w każdym bodajże. Na koło graliście, tak? Wtedy? Nie, my byliśmy po prostu z prawej strony. Teraz nie pamiętam co to było. Woda, my chyba jako woda byliśmy. Tak, wy byliście jako, lewa, a nie wiatr? Wiatr nie jest albo woda? Kurde, czasem to zmieniają, nie Wiatr pamiętam. był z prawej, z górnej strony. My byliśmy jako woda z dołu, z prawej, na rożniku i z lewej mieliśmy las, nie? I las i wiatr mieliśmy jako enemy, no to ich później był taki nawet po otwarciu pasa 7 walczyliśmy na ich 2 obozy, to żeśmy ich sklepali, że tak powiem. Fajnie tam wyszły liczby. No i Kingsland zagraliśmy taki friendly fight, no bo już tam nikt więcej nie walczył z nami, nie? To już było po wszystkim, bo wiatr odpuścił, Greenwood odpuścił, Daybreak w ogóle zagrał solo KVK. Także oni w ogóle też nie weszli tam, bo te 1262 właśnie zrobiło z nimi porządek i oni w ogóle nie mieli dostępu później nigdzie. Czyli takie win, ale bez gwiazdy, no ale zawsze win, no to win też się liczy, no. Ale faktem ta gwiazda by się przydała, bo ludzie nie zdają sobie sprawy, że po części 2.7 czy 2 trzeba chyba, jakby tak powiedzieć, tak mi się zdaje, że ich trzeba oceniać od tego, jak oni tu przyszli, czy gdzieś między KVK 4, można nawet KVK 4 by nawet nie podpinał, bo kiedy masz wojnę domową, przejmujesz przed samym KVK królestwo, ja bym bardziej oceniał tak powiedzmy między KVK 5 a KVK 8, czyli w ciągu 3 ostatnich KD, jak to królestwo funkcjonuje. Ja bym tak patrzył z tego względu, że mam jakieś pojęcie od tego, jak się królestwo prowadzi, jak jest ciężko czasem coś z niczego zrobić. Zdaję sobie sprawę z tego, jak tutaj musieliście to ogarnąć wszystko, bo ja akurat miałem takie szczęście, że przeważnie grałem tam, gdzie byłem jakimś tam R5, R4, czy też z kimś z rady wyżej, czy rotującym królem, no to ja miałem właśnie taką przyjemność, że zawsze od początku, wiesz, KD wszystko sobie budowaliśmy, tak, i mieliśmy te fundamenty postawione, na które tam potem procentowały nam gwiazdy, zdobywane KVK i tak dalej.
A tutaj no trzeba, jakby tak powiedzieć, mi się zdaje, że oceniać bardziej takie królestwa jak właśnie wasze od tego poziomu, gdzie to już tak rzeczywiście wy na tym mieliście full control, prawda? Bo nie zawsze się wam to, nie zawsze to się tak udaje zrobić. No ale to są uroki przejmowania AKD, a grania od zera i układania za wszystko. No my też mieliśmy ogólnie pod górkę, no bo tu już były sezony podbojów tak naprawdę, a my ani nie mieliśmy sojuszu z pełną technologią, ani no to wiesz. Tak, no to też procentuje, no bo musisz wszystko, flagi musisz na nowo powrzucać, musisz poprzeciągać. No my do dzisiaj tak naprawdę przebudowujemy królestwo, żeby tam pod te sojusze, które się przydadzą na KVK, sam teraz widziałeś, usypaliśmy 30 flag, żeby poprzebudowywać dalej teren, nie? Także... No tak jest. No, budowanie królestwa przeważnie, żeby pod soka być już przygotowanym nieźle, gdzie Heroic Anthem dobrze wiemy, że tam przeważnie w strefach się wykłada przysłowiowy dywan, to jest potrzebne właśnie tak, żeby to królestwo już tymi flagami było, wiesz, dobrze przygotowane i farmy też, prawda? Bo to farmy, które też mają tak powiedzmy po 500 flag, to też robi różnicę. Więc no wiem, o czym mówisz, nie? Także no, tym bardziej właśnie, że no jak my zaczęliśmy przejmować, no to wiesz, tam nikt nam sojuszu żadnego nie oddał do końca, nie? I po prostu każdy sojusz farmerski, każdy sojusz taki support do grania, po prostu do postawienia fortecy, żeby zrobić technologię, no to musieliśmy klepać, nie? To wiesz, a jak jesteś już w KVK 4 i co chwilę teraz, bo te sezony się skróciły i tak naprawdę kończysz KVK 2 tygodnie, czy tam 3 i możesz rejestrować znowu, nie? No to wiesz, nie ma czasu za dużo, żeby to wszystko ogarnąć między sezonami. Kiedyś mi ktoś zadał... Cały czas musisz zbierać też te punkty sojuszu, to jest strasznie monotonne wszystko. No tak, to prawda. Wiesz co, kiedyś mi zadał jeden z widzów, pamiętam, pytanie na temat 2732, dlaczego 2732 ogólnie no jest na takim poziomie, jakim jest teraz, nie? Dlaczego to tam nie funkcjonuje tak jak w innych królestwach? No, ja mu powiedziałem wtedy, że to trzeba poznać dobrze historię danego KD, żeby w ogóle mieć pojęcie o tym, jak coś właśnie buduje od zera, jak jest łatwiej coś od zera wybudować swojego i to procentuje ci w kolejnych latach, a jak jest właśnie coś przyjąć i na tym budować i to na tych, powiedzmy, zgliszczach, jak i też te konta, które wam tu zostały. Zresztą nawet jak miałem takie też drugie pytanie od jednego z graczy w grze, dlaczego 2732 nie poszło do seedu B? Ja ogólnie powiem ci szczerze, że ja się zastanawiałem, no seed B jest okej, fajnie się mówi, ale jeżeli wy tu mieliście między KVK 3 a KVK 4 gdzieś 23-24 biliony siły, i zejść do seedu B, gdzie tam gdzieś chyba między 12 milionów się zaczyna chyba seed B, ten wersja high, tak mi się zdaje, że gdzieś koło 12, no to jak tyle siły zbić, nie? To naprawdę dużo, żeby tyle zbić. To jest ogólnie w ogóle nierealne, nie? Bo nawet jakbyśmy poszli, bym znalazł w ogóle królestwo jakieś w Decidzie, które ma, nie wiem, teraz Decid ma tam koło 9 pewnie, się kręci gdzieś. No to wiesz, jak my skaczemy i mamy na starcie 9, no to już jest i tak, kurde, 18, nie? Także już od razu jesteś też jako, można powiedzieć, high A, nie? Także no to nie jest taki temat, że wiesz, sobie wybierasz, jaki chcesz być seed. Nie no, dobrze to było tak, kiedyś jak gadaliśmy, żeby być w tym takim gdzieś po środku, czy tam nawet jeszcze niżej, żeby jakoś to mieć tą równowagę, bo no to też, tak jak wam kiedyś opowiadałem, to też inaczej procentuje właśnie w dobieraniu. Zobaczmy właśnie teraz, jak ten Heroic Anthem Pionier. Boję się, że tutaj zapisało się dużo królestw takich słabszych, bo większość chyba z takich dobrych królestw poszła na tajcy, z tego co tam wykminiłem po rozmowach na Discordach. Wszyscy właśnie tak bardzo w te tajcy poszli. No zobaczymy, no mnie Heroic Anthem, ten, na który zapisałeś na wersję Pionier, przede wszystkim to będzie ciekawie związany z grafiką, no bo w sumie zagramy jako jedni z pierwszych na nowym KVK z nową grafą, tak, z nowymi obozami, rywala, obozami żywności i tak dalej. Ogólnie jest takie, będzie to, z tego co nie wiem, czy widziałeś, ale będzie to bardziej takie cukierkowate, bo to Rise of Kingdoms pomalutku się zaczyna robić taki
Call of Dragons, ale nie wiem, czy widziałeś ostatnio grę, która na mobilna, która niedawno tam chyba wyszła, czy wychodzi, już nie wiem. Wersja Age of Empires na mobilna. Ja tak sobie odpaliłem, tylko zobaczę trailer. Ci powiem, że kurde, graficznie te gry coraz bardziej mobilne wyglądają lepiej. I Rise of Kingdoms, to, że dostaje właśnie taki upgrade, na którym będziemy mogli, jakby tak powiedzieć, przetestować, jeden z takich, powiedzmy, takich upgrade'ów, no to wypadałoby, żeby ta gra w końcu ten upgrade miała, bo jak widzę niektóre mobilki takie jest, jak podobno do Rise of Kingdoms wychodzą, stare, no to zaczynasz myśleć, kurde, gdzie ta gra się, wiesz, rozwija, nie w którą stronę. Fajnie, że tutaj są te zmiany, moim zdaniem. A co do samego Heroic Anthem, jakie masz odczucia co do tej wersji Pionier? Przypuszczam, że liczysz tak jak ja na dobieranie, no bo dobieranie jest zawsze w ostatnim czasie takie FFA, że to jest mała bania, nie? No to znaczy, patrząc nawet niedaleko, szukając na ostatnie doświadczenia z dobieraniem i patrząc na to chyba najmocniejsze KVK, które nas czeka nawet jako widza, czyli tam, gdzie mamy 2489 i 1960 w jednym obozie, no to widać, że tutaj ciężko sobie coś zaplanować po prostu, bo no gra jest, no support gry po prostu robi wszystko ostatnio pod górkę, nie? Zresztą widziałeś ostatnio naszą arkę, gdzie klasyfikowali nas jako 67 sojusz w ogóle w arce, nie? I widziałeś, jak to wyglądało. Tak, bo ten system honoru, tak jak Adi opowiadał, ten nam tu jest rąbany i to też mi support na WhatsAppie odpisywał. Od miesiąca po aktualizacji mają bardzo duży problem z dobieraniem ark i oni, jak na przykład wasz sojusz był tam na 100 którymś miejscu w normalnej arce, a teraz klasyfikowany na 60, to zaraz to oni mają problem tej dysproporcji, wiesz, honoru, czyli bardziej ponoć polegają na honorze tym, ja może tu pokażę między innymi widzom, bo też to się honoru, czyli nie honoru, tylko przepraszam, ja coś źle nazwałem reputacji, czyli bardziej polegają na tym, że na przykład jeżeli 30 kont ma dobrą reputację i 30 kont, powiedzmy, niezależnie ile ma siły i KP na innym królestwie, to one ze sobą parują, bo to, co my teraz mieliśmy i to, co mieliśmy przy ostatnie arki, to też jest taka, albo jest dysproporcja siły, albo jest dysproporcja KP i to czasem albo trzykrotna. Zresztą rozmawiałem, nie wiem, czy ci mówiłem, ale rozmawiałem ostatnio też z innym królem z polskiego KD i on mi wysłał ich arkę i to samo, stary, albo dysproporcja z siłą, albo z KP, po prostu oni się sugerują chyba tym nowym, jakby tak powiedzieć, tym wytycznym, jeżeli chodzi o reputację, nie? Więc dla mnie to jest bardzo mają dziwne. tutaj co robić, tym bardziej, że tam widziałem też, Snow coś ostatnio nagrywał na temat tych opcji, że możesz sobie poprzydzielać graczy do górnej alei, do dolnej, no to widziałeś, u nas w ogóle to nie działało, nie szło tam nic zrobić, także mają nad czym pracować w tej gierce. Bo to ponoć było wprowadzone takie umownie, że tam można coś zmieniać w liderze, ale to i tak nie do końca to działa. Czy też mogą zaznaczyć im to, gdzie oni, w jakiej, powiedzmy, jaka strefa ich interesuje. Możesz przydzielić, nie? Tak. Podobno. Znaczy może na papierze to ma działa, papierze, że możesz przydzielić, ale to tylko wtedy widzą jakby tak ponoć. Ja to tylko czytałem, że widzą wtedy gracze, którzy są tam niby wyznaczeni, to widzą, po jakim oni mniej więcej trasach mają, wiesz, biegać i się trzymać jakich tras. Dla mnie to akurat taki upgrade jak upgrade. Mnie nie zachwycił pod tym względem, jeżeli chodzi o arki. Ogólnie to odkąd wyszła ten upgrade arki i on się skupił bardziej moim zdaniem na tej srebrnej arce niż na złotej, to więcej jest tego negatywów niż pozytywów, bo niestety, jak sam wiesz, no te arki są bardzo źle dobierane i z tego, co wiem od bardzo dużej ilości królów, po różnych Discordach piszą, że to naprawdę strasznie się da odczuwać. To one nie są adekwatne do danych KD, nie? To jest po prostu tak, po prostu byś się zalogował, zrobił 10k pointów, oddał jakiemuś tam królestwu swoją arkę i miał wyrąbane, nie? To tak wyglądało w ostatnim czasie, no bo oni to zrąbali. Niby weszła jakaś łatka, ale czy ona zostaje naprawiona pod tym względem? Nie wiem, nie mam bladego pojęcia. To jest, wiesz,
za ciężko mi jest w tym momencie o tym w ogóle No opowiadać. ostatnio dużo się dzieje w tej gierce, ale no muszą nadgonić konkurencję, no bo No ale mówiłem, że w kwietniu będzie, znaczy mówiłem w maju, jak nagrywałem filmik o aktualizacji, że czerwiec będzie wysypem eventów, nie? Mówiłem wam to, bo nie to, że tak, mieliśmy z tym bambusem, gdzie zbieraliśmy te bambusy, mieliśmy to kowadło, tak, gdzie te młotki zbieraliśmy, żeby zrobić gir, żeby zdobyć, znaczy z gir, nie materiał, tylko powiedzmy fragment. Mieliśmy ogólnie też ten event związany z kupnem rubinów, tak, żeby tam zdobyć 45 główek danego dowódcy. Teraz dochodzi nam liga, czy no, Alliance Mobilization. W międzyczasie był jeszcze Karuak, tak. Mieliśmy też event na eskortowanie, ja na to mówię byczka Fernando, czyli zaopatrzenia. Takie solo to było. no i Shadow Legion wraca, nie? W ogóle po długim czasie. Dokładnie. I teraz jeszcze w piątek będzie Shadow Legion i Jedwabny się pojawia. I jeszcze w weekend wyskakuje MGT, więc to już jest w ogóle masakra, nie? Że to wszystko się tak nachodzi, nie? To jest w ogóle, dla mnie to jest szok, nie? Że tyle rzeczy się nachodzi w jednym. No ale tak wychodziło z tych wszystkich zapisków i tych, co tam przeglądałem po update'ach i po tych takich, wiesz, co mamy timeline eventów różnych, nie? Tak ludzie przeglądają sobie, my też to przeglądaliśmy przed czerwcem. I się dużo zgadza, nie? Dużo rzeczy się pokrywa. No tak to wygląda. I powiedz mi, bo mam takie pytanie, jeżeli na przykład tak, powiedzmy, że tu KVK jakoś wyjdzie. Jest szansa, że tu powalczymy o tą gwiazdę. Przykładowo, jest taka opcja. I teraz pytanie do ciebie za 100 punktów. Jeżeli byśmy tutaj ogarnęli to wszystko w tym KVK, jak sądzisz, ta kolejna KVK już z jakąś konkretną rekrutacją już tak chciałbyś ruszyć? Chciałbyś, żeby wzmocnić to KD, czy chciałbyś w drugą stronę? Najpierw się pozbyć, powiedzmy, tych królestw, tylko tych graczy, którzy, powiedzmy, nie zrobiliby swoich tam wymagań, a potem po prostu chciałbyś sobie, nie wiem, może pójść w stronę tego, żeby no, rozwijać to KD w jakąś bardziej takich graczy, wiesz, co są jeszcze bardziej aktywni niż to, co masz, no bo wiem, że różne rzeczy mogą przyjść do głowy podczas KVK i podczas tego, co się tutaj, jakby tak powiedzieć, pomalutku tworzy, tak? Jak ogólnie? Myślisz w ogóle o tym, co tam może być później? To Czy... znaczy, dla mnie chyba najważniejsza w tym momencie to jest taka stabilizacja, którą zapaliśmy właśnie przed ostatnim KVK, że nie robiliśmy jakichś tam masowych migracji, tylko po prostu poszliśmy już w tą przysłowiową jakość. No nie dało to jeszcze wyniku na poprzednim KVK, co prawda, ale podejrzewam, że to po prostu to są takie inwestycje, które się zwrócą za jakiś czas, nie? No, nic nie od razu, wiesz, Kraków zbudowano. A co do tego, co mówiłeś, myślę, że nie będziemy tu robić jakichś wielkich migracji, no bo cały czas trzymamy ten wysoki power i no, staramy się go obniżać sukcesywnie. Co teraz już się nawet udało, bo no pomimo tego, że straciliśmy no, ponad 2 biliony powera, co moim zdaniem tak jest dużo w jednym off-seasonie, to mimo wszystko pozyskaliśmy tam około 20 graczy mocnych, nie? Nawet pomimo tego, że straciliśmy 2 biliony powera, także moim zdaniem... pamiętam, że 22 mieliście, jak ja sprawdzałem przed migracją. To jakby się na KVK i to widziałem, że mieliście 22 biliony, czy tam 21,5. No teraz gdzieś tam około 18 się zakręcamy, także i pomimo tego, że mieliśmy migrację, tam jakieś około 20 takich lepszych kont wartościowych do nas doszło. Kont to tak trochę rzeczowo powiedziane, bardziej osób. Także no co, no myślę, że w tym kierunku, nie będziemy tam na pewno robić już jakichś migracji, że tam nie wiem, tak jak to było po KVK 4, że tam nie wiem, wpuściliśmy 50 osób, nie? No to takiego czegoś tu raczej już nie doświadczymy, nie? No chyba, że no nie wiem, co by się musiało stać, żeby coś takiego się tu wydarzyło, ale... Znaczy tu bardziej mi się zdaje, że próbujesz powiedzieć, że bardziej wyjdziemy w to, że
jeżeli na przykład powiedzmy gdzieś 10-20 kont odejdzie, no to postaramy się zastąpić jakimiś dobrymi No kontami dokładnie, w ten sposób, w te miejsca, nie? I też patrzymy bardziej na to, żeby to nie były jakieś tam byle jakie konta, tylko żeby to były 3 marsze dobrze zrobione, dobrze ogarnięte girowo. No i ogólnie, żeby to konto miało jakieś tam swoje no, punkty, nie wiem jak to nazywać, osiągi, bo to wiadomo, że też każde, jak ludzie do nas piszą i chcą No migrować, ostatnio to jest to przeglądają. takie ładne, piękne określenie przez wszystkich nazwane dead white, ale tak. no ja mam różne definicje są w ogóle. Mhm. Różnie ludzie postrzegają w ogóle to słowo. Dla mnie no to na przykład jest osoba, która po prostu no nie robi tam jakichś wyników KVK założonych, które Królestwo Dane sobie założyło, Mhm. a dla innych to jest osoba, która ma mało KP, nie? Na przykład. Także wiesz, można mieć duże KP i nie robić nic, a mieliśmy taką osobę, bo mieliśmy nawet 2 takie osoby, zrekrutowaliśmy i to, co ciekawe w ogóle, to było właśnie, nie pamiętam, w KVK 6 chyba, Mhm. mieliśmy takiego gościa, który no zwalczył z nami całe KVK i naprawdę zrobił super wynik gościu, bo tam koło 100 milionów killsów wbił chyba, z tego co pamiętam. Mhm. Przeszedł do nas w tej taniej migracji po KVK, o której wiesz. No tak, no. No i przyszedł do nas i zniknął, nie? No tak. I wiesz, a całe KVK przesiedział u nas i walczył z nami, nie? Także. A No i wiesz, to dzisiaj tak zostało jest, nie? konto 50 milionów w królestwie, a no wiesz, no ale gościu zrobił naprawdę potężny wynik i tak dalej, no i w ogóle nie wiemy tak naprawdę, no nie wiem, za przeproszeniem co mu odwaliło, nie? Że tak nagle, no nie wiem, skończył grać, czy coś się wydarzyło. No, Nie ludzie, wiem, nie wiesz, wiem. tracą nagle chęci do gry z biegiem czasu, albo po prostu nagle wyskakuje coś w życiu i zawieszasz wszystko. My, powiem ci, mieliśmy takiego gracza na 3090, który nie to, że inwestował bardzo dużo pieniędzy w swoje konto, to skoczkowe można powiedzieć, ale także zmigrował na KVK, zmigrował tym swoim kontem, takim bardzo dobrym kontem, nie? I kurde, powiedzieć, że to konto, które ja wiem, że on nie kupił, bo on mi pisał, że tam będzie kupował i się pytał właśnie girowo, jak to wygląda, czy to jest ok, czy nie. Zresztą w tym samym momencie kupił co ci kiedyś opowiadałem. I gość w pewnym momencie zniknął. Nikt nie wiedział, co się stało, nie? Jedyne co, to mieliśmy informację, że przekazał jakiemuś tam graczowi, takiemu powiedzmy bardzo słabemu, przekazał swoje konto, bo na szybko musiał komuś to konto dać, żeby to konto było przez cały czas aktywne, jak jego nie będzie. I potem z czasem wyszło, że Grim wylądował w pace, nie? I musiał po prostu nagle wziąć i oddać, wiesz, tego maila, żeby to konto było aktywne na naszym królestwie, że ktoś w ogóle na tym grał, nie? I on oddał konto, nie? I on po jakimś miesiącu, 2 wrócił i mówi, no wróciłem, to konto możesz mi ziomku oddać i tak dalej, nie? I ziomek został proszę bez niczego, no ale no są takie sytuacje, że wiesz, że czasem no musisz skończyć z grą i nawet nie zdążysz nikogo poinformować, nie? Więc, no. Tak, No czasem tak, tak to jest. się zdarza, to się zdarza, no. Big Nasty, jeden z lepszych spenderów na 3090, po tym jak nie kupował nigdy surowców, nie miał farm, miał jakąś jedną farmę, z niej nie korzystał. Po 2 czy po 3 KVK stwierdził, że on musi zawiesić grę albo na razie po prostu wrzuci w swoje konto w chmurę, bo on nie nadaje się do takiej gry, ponieważ on już w bagu nie ma żadnych surowców. W ogóle nie kumał tematu tego, że mógł kupić sobie surowce, albo że można mieć coś takiego jak farmy i sobie je zbierać, tak? W ogóle ja nie wiem co, on ogólnie był strasznie taki był aktywny, a potem nagle go zeszło. Prawdopodobnie pieniążki zjadły, nie? Wiesz jak to jest. No ale tak to wygląda z tymi królestwami. Może tak być. Tak to czasem wygląda z królestwami. Heroic Anthem Pionier, Heroic Anthem. A jesteś przygotowany z dowódcami na Heroic Anthem? Jeżeli umiejki?
No myślę, że nie powinienem mieć akurat z tym problemu. No tak, bo to miałeś... Wiesz, tam w większość- Heroic to nie Orlean, nie? Tam jednak większość to chyba epiccy dowódcy są. Tak, większość była epickich. Na Tajcach chyba mi się zdaje, że jest więcej legendarnych, ale na właśnie Heroicach chyba było... Pamiętam, bo już naprawdę dawno grałem ten Heroic w tym KVK4. Mm. No to tam chyba tylko był młot, CC, co tam jeszcze było? Mehmet chyba miał jakieś umiejętności. Ale to... Ja pamiętam, że był Isong na pewno, był Ryszard, była No, Rychu Ethelfreda. też na pewno, no. Ale to tacy dowódcy, no, że każdy ma tam zrobionych, nie? No, to... Kurde, nie wiem, czy nie było Nebu, ale może mi się Nebu mylić z tego Nie, względu, na że... pewno nie. Wiesz, mimo że się mylić Nebu i Zenobia, bo na KVK4 na pewno ich miałem. Nebu i Zenobię. Na pewno miałem na KVK4. Bo i wtedy mieliśmy Tekedę też. Więc na pewno pamiętam, bo wybijałem przecież, bo to do kawalerii Tekedę wybijałem, żeby z Belizariusza wtedy latał, bo to był wtedy najlepszy taki marsz z tych umiejętnościowych. Więc ja w tą stronę szedłem, nie? Jeżeli chodzi o... No zobaczymy, no na ten co- moment to tak naprawdę wszystko zależy od tego znowu, jak nas tu polosuje, bo nie wiemy tak naprawdę, jakie królestwa się zapisały. No było te 100 slotów, które się rozeszły tam na pniu, nie? Na momencie, tam parę sekund i było wszystko pozajmowane, no nie wiemy ile jest. A, bo ty to zapisywałeś... To zapisywałeś o Na drugiej w reset. nocy. O drugiej w nocy. Tak, od razu w resecie. No wbiłem tylko w ogóle... Ja byłem gotowy i tak dalej, tylko no wbiłem sobie do tej drugiej, odświeżyłem gierkę i już patrzę 36 zapisane, nie? A minęło, nie wiem, 2 sekundy, także to było też trochę śmieszne, ale nie wiem jak oni to zrobili. Może są królestwa, które czekały na to po prostu, albo po prostu traktują to KD jako, nie wiem... I myślę, że tutaj zrobiło ten cały hype po prostu przez tą nową szatę graficzną, nie? No to jest jednak spore wydarzenie, wiesz, jak gierka ma 5 lat, czy tam, nie wiem ile ona teraz już ma nawet. I no chyba, nie wiem, za mojej kadencji to jest pierwszy raz, jak coś się dzieje tak dużego, taka duża aktualizacja, że tam cały silnik się gry zmienia i szata graficzna, no to jest jednak wydarzenie, nie? Nie wiem jak określać ogólnie wiek Rise of Kingdoms, ile ma, bo ja w tą grę grałem już jak ona nie była tak dostępna w Europie, potem ona została w Europie. Niby to jest chyba gdzieś, kurde, nie wiem, na 5-6 lat, jak nie więcej. Wiem, że Adio od nas jest od początku w ogóle z tą gierką, ale od kiedy ona jest, to ci... Ja grałem na tych jeszcze przy tych azjatyckich serwerach, które są poniżej 1000, nie? To ja na nich grałem jeszcze. Data premiery na sklepie Google'a jest napisane 24 maj 2018. Aha, no to jest 6 lat. Skończyła 6 lat, no. No. Mi się zdawało, że 7 odstaje graficznie od tych gierek. Tak, mi się zdawało, że naprawdę te gierki teraz na telefon to wyglądają mocno, nie? Mi się zdawało, że w 17 albo 16 miałem z nią na pewno styczność już wtedy gdzieś, bo wiem, że oni na pewno zrobili wtedy tak samo jak z Call of Dragons, że rok przed wyjściem, przez rok miałeś betę praktycznie. Bo Call of Dragons też miałem dostęp, jak byłem na 2755, byliśmy przed KVK 2, to było chyba w 2020 albo 2021. Kurde, już nie pamiętam, ale to było dawno. I też miałem właśnie tak, że między KVK 1 a KVK 2 jedne z których rzuciły temat, gramy w Call of Dragons, dostaliśmy dostęp do bety, wysłali nam linki, tylko ci co mieli Apple'a nie mogli zagrać i graliśmy, nie? Jedyny problem to był z płatnościami, bo nikt nie mógł kupić, bo wywalało błędy. Ale się śmiali, bo chcieli kupować. Więc... No ja ci powiem, że odkąd ja zacząłem grać, to zauważyłem tylko taką jedną rzecz, że ta gierka mocno przyspieszyła, nie? Bo na przykład ja zaczynałem na 2.5.1.8. Aha. I to było to było jakoś grudzień 2021 rok, nie? Połowa grudnia jakoś to była i pamiętam, że zdążyłem zrobić 2 migracje przed KVK1 w ogóle, nie? Gdzie masz przecież cooldown 30 dni między migracjami, nie? Dla konta. No, a tam 2 migracje się udało zrobić przed KVK1, także to wiesz, to pokazuje, jak ta gierka kiedyś długo miała, wiesz, na przykład ten off-season, nie? Tak. Gdzie teraz
Gdzie teraz na przykład, no co, kończysz KVK 3 tygodnie i możesz się zapisywać, nie? Tak, jest straszna różnica, bo ja pamiętam, że ja też gdzieś chyba miałem długi czas KVK, właśnie między KVK 1 a KVK 2, a teraz jak graliśmy na 3.0.90, to kurde 2 tygodnie minęło, już trzeba było się do KVK 2 szykować, więc no wiem, że tak było. Na 2.8 też tam No, było podejrzewam- krótko. No. Właśnie, że ten taki dłuższy okres off-seasonu też by nam dużo pomógł, bo byśmy nie zagrali 4 KVK, może tylko 2 i to też by na przykład dużo pomogło, podejrzewam, nie? O. No ale to no. Dalej no twierdzę, że no nie dało się tego, może szło to lepiej jakoś tam zrobić, no ale jak skaczesz taką dużą grupą i wiesz, to nie było też tak, że to byli jacyś jakieś randomowe osoby, które z nami szły, no tylko to byli cały czas ci ludzie, z którymi zaczęliśmy na 2.5.1.8, później na 2.5.1.5, to była cały czas jedna i ta sama grupa, nie? To, wiesz, to już się zrobiło takie community, że no oni idą z tobą, nie? To nie było tylko polskie, nie? Bo to miałeś Amerykańców też, nie? Przecież tu mamy osoby cały czas, które z nami migrowały i to nie są tylko Polacy, nie? Na przykład Nomelik na przykład jest z nami od początku, a on jest Turkiem na przykład, nie? Aha. I on od początku trzy migracje z nami cały czas za nami szedł, nie? A przecież no przy takim normalnym graniu, no każdy by sobie poszedł w swoją stronę i tyle, nie? Wiesz, No po tak. jednej wojnie, po drugiej wojnie domowej. No ile takich królestw się porozpadało, wiesz? No to pokazuje tylko, że ta grupa jest silna i co, no 3 migracje z królestw, tak naprawdę 3 królestwa stracone. Dopiero tutaj jesteśmy na spokojnie, nie? I sobie gramy, także no, tak, wiesz. Dobra, to mnie wszystko, co chciałem na temat tutaj 2732 się dowiedzieć. Nie wiem, czy chciałbyś coś na koniec powiedzieć, jakoś tu zachęcić może graczy do składania jakichś tam podań. Od razu mówię, że za niedługo będziemy mieli Discorda, gdzie będzie właśnie takie podania można składać i będziemy mogli o tym też z wami pisać i no mieć z wami kontakt, nie? Bo nie będę ukrywał, że wiem, że niektórzy ludzie już nieraz podczas KVK albo przed KVK piszą: słuchaj, za tam 2 miesiące chciałbym do was dołączyć i tak dalej, bo już mamy takie parę osób Selbix, które wiemy, że jakby to z KVK skończymy, to do nas skoczą, nie? No jasne, no każdy może aplikować, nie? No przecież to tam wiesz. Pytanie tylko kwestia, no jakości tego konta, nie? No to będzie kluczowe tak naprawdę. Zamknięci nie jesteśmy dla nikogo. Każdy może tam spróbować złożyć aplikację, a czy będzie pozytywna, no to już jest indywidualna sprawa tak naprawdę. No na pewno mamy te jakieś tam wytyczne, nie? Co do marszy, co do giru, no patrzymy na to, nie? No te 3 marsze to jest teraz takie minimum, nie? Nawet dla takiej osoby, jeżeli ma mniej, no to jest po prostu ciężko grać w CGA, nie? No to nie ma co ukrywać, bo no my na przykład cały czas się mierzymy już z takimi, no to są cały czas mocne królestwa, w CGA nie ma słabych królestw poza naszym. No. Także no te 3 marsze, no to no muszą być, nie? Tego już się nie da przeskoczyć już tutaj. A poza tym nawet jakby przyszła taka osoba, która ma 1, no to będzie ciężko po prostu. No też Żeby się nie zniechęciła, nie? Graniem. No tak. Dobra. Nie wiem, czy czasami nie lepiej gdzieś tam przekoczować sobie jakiś czas i zrobić te 3 marsze i wtedy spróbować po prostu do nas skoczyć. No tak. Dobra. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że sobie się zgodziłeś tutaj na nagranie tego filmiku, bo się zbieraliśmy ogólnie do nagrania opowieści o królach i królestwach. Jeszcze pozdrowię wtedy, jak mamy okazję, całe nasze królestwo. Dawaj. I powodzenia wszystkim w KVK. Również pozdrawiam. Mam nadzieję, że tu nam wszystko będzie szło do przodu i będziemy mogli, jakby tak powiedzieć, tutaj pozmieniać parę rzeczy i też to królestwo w miarę wyciągnąć na odpowiednie tory i zobaczymy, jak to przyszłościowo będzie wyglądać. Mam nadzieję, że będzie ok. No i też to rozstawienie KVK nam dobrze wyjdzie przede wszystkim, no bo w ostatnim czasie trzeba liczyć to jest na dużo... najważniejsze. Nie? No, dobry matchmaking to jest 50% Dyplo, drugie 50%, a reszta to już tam jest... No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bez dyplomacji matchmakingu tak naprawdę nie da się zrobić nic, obojętnie, wiesz,
Chyba, Mm. że jesteś GT, nie? I sobie możesz zagrać sam na wszystkich. To wtedy tak. A, też racja, też tak może tak. Też racja. Albo 1093, że dla nich nie ma znaczenia matchmaking, nie? No, też racja, no. Też racja. No, ale to też Imperia są. To już jest inna liga. Dobra. Dzięki wielkie jeszcze raz. Jeżeli możecie, subskrybujcie. Jeżeli możecie, subskrybujcie kanał. Jeżeli możecie, komentujcie, lajkujcie. Pchajmy ten kanał dalej do przodu, rozwijajmy go. I przypominam tutaj w sumie już na sam koniec, 29 czerwca widzimy się w Warszawie na pierwszym zlocie Rise of Kingdoms, czy tam nazwijmy spotkaniu Rise of Kingdoms, bo w sumie Bonfire Gathering dzięki uprzejmości nie wyszedł do jakichś tam super poziomów, więc nazwijmy to po prostu spotkaniem. Trzymajcie się, na razie, elo! Na razie, hej.